Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Witam Was serdecznie, a dzisiaj uruchomimy sobie na Nintendo 64 gry z karty SD z pomocą kartridża ED64 Plus. Zapraszam do oglądania odcinka. Moi drodzy, mamy sierpień, za oknem leje się upał. Myślę, że czas więc na taki trochę bardziej wakacyjny, bardziej luźniejszy film, a jest ku temu okazja. Jakiś czas temu bowiem kupiłem sobie kartridż ED64 Plus, kartridż do uruchamiania gier z karty SD, jak przed chwilą zresztą Wam mówiłem, na konsoli Nintendo 64. Tego typu kartridż już chciałem kupić 5 lat temu, chciałem kupić 7 lat temu, ale wtedy, gdy rozglądałem się na rynku za czymś takim, to były dostępne tylko EverDrive'y. I z tego co pamiętam, wtedy kosztowały one jakieś zawrotne pieniądze. Nawet Wam w sumie sprawdzę i tutaj na dole pokażę, ile takie EverDrive'y kosztują. Ale minęły lata i z jednej strony inflacja poszła do przodu, szczególnie w ostatnich miesiącach, ale generalnie inflacja poszła do przodu i te ceny, które kiedyś wydawały mi się bardzo wysokie, już teraz mi się takie wysokie nie wydają, a z drugiej strony bardzo popularne zrobiły się na rynku całkiem dobre zamienniki naszych wschodnich braci, produkowane przez naszych wschodnich braci, jak właśnie ten ED64 Plus, które wcale już takie drogie nie są. Ten kartridż kosztuje zaledwie 300 zł. No nie jest to duża suma jak za kartridż do tak zaawansowanej konsoli jak N64, szczególnie, że na przykład takie bardzo tanie kartridże Krzysiokarta do Pegasusa czy do NES-a kosztują 200 i to jest naprawdę tanio, a tutaj kartridż do Nintendo 64 za 300, no to sami widzicie, że to nie jest relatywnie duża kasa. No jak ten kartridż wygląda, widzicie sami. Sprawdziłem na internecie, ten kartridż miał jeszcze poprzednią wersję. W poprzedniej wersji, w pierwszej wersji tego kartridża tutaj na górze było jeszcze złącze kartridża w kartridżu i można było włożyć oryginalny kartridż do Nintendo 64 tutaj i za pomocą tego kartridża zrzucić bezpośrednio ROM na kartę SD albo za pomocą portu USB do komputera i ten kartridż był wtedy taką zgrywarką obrazów gier i był całkiem ciekawym urządzeniem, no ale ta wersja jest już wersją typowo tylko do uruchamiania gier z karty SD. I co ciekawe, jak się kupuje ten kartridż, to on już przychodzi z kartą SD wbudowaną. Oczywiście można ją wyciągnąć i włożyć sobie inną, ale na tej karcie, co ciekawe, znajdziemy tak naprawdę całą bibliotekę wszystkich gier, które zostały zarówno w Europie, jak i w Ameryce na Nintendo 64 wydane. No chyba nie jest to do końca legalne z punktu widzenia tych osób, które te kartridże w Chinach sprzedają, ale ja się nie przejmuję, przynajmniej nie muszę sobie kartę SD przygotowywać. Także tutaj z boku ta karta microSD się znajduje. Na górze, tam gdzie w poprzedniej wersji było złącze kartridży, my mamy przełącznik NP, gdzie możemy się przełączać między NTSC i PAL-em. No i dzięki temu możemy wybrać, czy kartridż ma być uruchomiony na konsoli NTSC, czy na konsoli PAL. No oczywiście my mamy konsolę palowską, więc mamy tutaj ustawione na P. Odpalmy sobie konsolkę. I po chwili na ekranie ukazuje się menu, które jak widzicie w kamerze mruga, ponieważ ewidentnie ten program samego browsera jest napisany w wersji NTSC, ale oczywiście konsola uruchamia zarówno gry palowskie, jak i gry NTSC bez żadnego problemu. Wszystkie praktycznie tutaj katalogi, jakie widzicie na ekranie, zostały już stworzone przez sprzedawcę tego kartridża. Mamy katalog z wszystkimi, praktycznie rzecz biorąc, grami, które wyszły w NTSC. Mamy katalog z grami europejskimi. Katalog dema to jest akurat katalog, który sam wgrałem. Tutaj umieściłem dema, które zostały stworzone na Nintendo 64, z których zrobiłem stream. Zapraszam do obejrzenia sobie tego streamu. Tutaj mamy oprogramowanie Loader 64, które umożliwia nam zrzucanie obrazów kartridży bezpośrednio na komputer przez port USB. Oczywiście
to w tej wersji tego kartridża nie zadziała, bo nie mamy tutaj portu USB, ani nie mamy portu na kartridże, ale jest ono wrzucone pewnie ze względów historycznych. Tutaj katalog mamy ED64P i tutaj znajduje się oprogramowanie samego browsera. Jeśli wejdziemy sobie na stronę tego kartridża w internecie, link oczywiście umieszczę w opisie, to możemy sobie właśnie to oprogramowanie bez problemu ściągnąć i uruchomić. Co ciekawe, na tej stronie znajduje się jeszcze oprogramowanie alternatywne, które umożliwia na odpalanie emulatorów różnego typu, NES-a, Game Boya i czegoś tam jeszcze. Ja się przyznam, że się tym nie bawiłem, bo choć jest to z punktu widzenia technicznego dosyć ciekawa sprawa uruchamiać sobie emulację Game Boya czy jakichś innych konsol na Nintendo 64, no to w dzisiejszych czasach mam lepsze rzeczy, na których mógłbym emulatory odpalać. Niekoniecznie muszę odpalać je na N64. Tutaj mamy jeszcze katalog Wallpaper, gdzie znajdują się różne obrazki, których możemy nazwę zmienić na ED64+, i one wtedy zastąpią nam to defaultowe tło, które mamy tutaj. Tym tłem jest tutaj jakiś taki żółty kontroler do 64, ale możemy sobie to zastąpić, chociaż nie mam żadnego pojęcia po co, i tak tego tła praktycznie nie widać. Tutaj jeszcze osoba, która tworzyła tą kartę SD, wrzuciła jakieś ulubione chyba swoje gierki do katalogu głównego, bo nie wiem tak naprawdę, dlaczego one się tutaj znajdują. Gdy wejdziemy sobie do katalogu z grami, to możemy w górę i w dół wybierać sobie, którą grę uruchomimy. W lewo i w prawo zmieniamy strony, no a przyciskiem Start gierkę uruchamiamy. Za pomocą żółtego D-pada, strzałki w dół, możemy sobie jeszcze dodać grę do ulubionych. I ja na przykład sobie dodam do ulubionych Super Mario Karty, które gdzieś tutaj na pewno się znajdują. Najlepsza według mnie gierka na Nintendo 64. O, proszę. I dodajemy do ulubionych, potwierdzając klawiszem A. Bardzo fajna sprawa. Tylko jak się do tej listy ulubionych dostać? Prawdę mówiąc nie wiem. W końcu znalazłem, jak się dostać do ulubionych. Do ulubionych wchodzimy triggerem, Fire'em. Tutaj możemy sobie wybrać ulubione, gdzie znajdują się teraz tylko Mario Karty. Pod tym triggerem mamy jeszcze opcje i w opcjach możemy zmienić prędkość karty SD, wybrać wielkość fonta i możemy przełączyć się chyba na PAL. No i super. Przełączmy się na PAL. No i od razu lepiej. Co prawda nam się troszkę rozdzielczość zmieniła, ale obraz nam przynajmniej w kamerze nie miga. Mamy tutaj jeszcze informacje o samym urządzeniu. Co ciekawe, mamy tutaj firmware, wersję browsera i co ciekawe, mamy tutaj system Type NTSC, co w sumie nie jest prawdą, bo konsola jest jak najbardziej palowska. Być może chodzi o to, że browser jest napisany pod system NTSC. Chyba o to chodzi. Wracamy Fire'em z powrotem do SD browsera. No i wróćmy jeszcze raz do przeglądarki gier. Tutaj obok, przy tej wielkości czcionki to tego nie widać, więc zmienimy z powrotem czcionkę na małą. Przy każdej nazwie gry mamy informację o wielkości tej gry. 12 MB, 8 MB, 32 MB. Sam kartridż obsługuje ROMy do wielkości 64 MB, czyli maksymalnie tyle, ile ROMy na Nintendo 64 miały. Także możemy uruchomić każdą grę na Nintendo 64, jaka wyszła. Oprócz tego jeszcze, moi drodzy, tutaj na dole mamy informację o tym, jaki typ zapisywania stanów pamięci, stanów gry obsługuje dany ROM. Jak możecie się domyślać, to nam mówi, jaki typ save'ów obsługuje dana gra. Możemy też, używając triggerów, wymusić jakiś typ zapisu save'ów. Jest to albo SRAM, albo SRAM 128, albo EEP 4K, albo EEP 16K, albo po prostu flash, albo tryb automatyczny. I bardzo podobnie jak w większości innych kartridży tego typu, jeśli dokonamy zapisu w grze na
tego typu save'ie, to nie możemy wyłączyć konsoli, tylko musimy konsolę zrestartować przyciskiem Reset. Wówczas przy ponownym starcie cartridge przerzuci nam ten save ze swojego RAMu na kartę SD, no i wtedy możemy już konsolę wyłączyć. Czasami się jednak zdarza, że gra obsługuje save'y nie na samym cartridge'u, ale na specjalnym rozszerzeniu do kontrolera na karcie pamięci, którą tutaj się wkłada. I wtedy oczywiście takiego save'a sobie na cartridge'u nie zapiszemy, tylko nie ma żadnej informacji, jak tutaj widzicie przy grze All Stars Baseball, która na pewno zapis na karcie ma, a tutaj nie mamy żadnej informacji o save'ie. Na pewno save obsługuje Zelda, więc może na Zeldzie sobie przetestujemy, czy ta funkcjonalność działa, chociaż dlaczego by działać nie miała. OK, robimy start. Wybieramy sobie plik, na którym będziemy mieli naszą postać. Nazwijmy tylko postać Byrg. OK, no i co? I save zrobiony, odpalamy. OK, chyba w końcu możemy się ruszyć. No, już chodzimy sobie. Tylko musimy przeklikać spotkanko. Robimy save'a. Gra zapisana. Resecik. Legend of Zelda jeszcze raz. I wydawać by się Wam mogło, że zaczęliśmy w trochę innym miejscu niż zapisaliśmy, bo jesteśmy z powrotem w naszym domku, ale jak zauważycie, po wyjściu nie mamy już tego spotkania z tym ziomkiem, który mieliśmy przed chwilą. Po prostu te save'y działają troszkę inaczej niż na współczesnych komputerach. Nie mamy dokładnie tego samego stanu, tego samego miejsca, w które zapisaliśmy, tylko trochę to działa na zasadach checkpointu, ale jak widzicie już ten element fabularny, który był, został odhaczony, także po prostu gra się zapisała, ale my startujemy z takiego checkpointowego miejsca. Także jak widzicie, tutaj działa wszystko w porządku. Jeśli chodzi o uruchamianie gier, to nie będę ich chyba teraz z Wami tutaj wszystkich testował, szczególnie że testy już zrobiłem na dużym streamie, na długim streamie, ale mogę odpalić Duma 64, bo to naprawdę bardzo fajna wersja Duma, a na streamie sobie zobaczycie inne gierki, bo było ich naprawdę dużo. Natomiast tutaj przed chwilą widzieliście informację, że nie ma Control Packa, ponieważ Doom nie ma zapisów w cartridge'u, tylko ma w rozszerzeniu do pada. Ja sobie takiego Control Packa ostatnio też kupiłem za jakieś grosze, na Shopee znalazłem, za naprawdę niedużą sumę pieniędzy. Zapomniałem, ile to było, ale nie było to za dużo. I zaraz spróbuję go tutaj włożyć i sprawdzić, czy działa, bo w sumie jeszcze tego nie testowałem. A fajnie by mieć w Doomie save'y, prawda? Granie w Dooma bez save'ów to jest trochę bez sensu. Także odpalamy Dooma jeszcze raz z Control Packiem, z kartą pamięci. I co? I mamy informację, że nie ma, kurde, Control Packa. Dlaczego? Powinno to zadziałać. Włóżmy jeszcze raz. Może nie docisnąłem? Dobra. Co? Dlaczego to nie działa? Przecież jest Control Pack włożony. O co chodzi? Dlaczego to nie działa? O! Teraz załapało. Teraz załapało, dopiero za którymś razem. Nie wiem, czy ten Control Pack musi się jakoś sformatować, czy ja go nie docisnąłem po prostu na początku. Ważne, że teraz działa. OK. Czerwony guzik, żeby manage pack. Tak, i mamy jak najbardziej save'y. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Odpalmy sobie gierkę, w
postarajmy się przejść może na najłatwiejszym poziomie, no może nie na mega najłatwiejszym poziomie, pierwszy poziom. Kurczę, bardzo ciemny ekran. Trochę sobie podbiję kontrast i jasność. Jasność już jest kurde na maksa, może kontrast. Chciałbym przejść pierwszy poziom, żeby sprawdzić, czy jak się kurczę kopie. Tak się kopie, dobra. No niestety sterowanie w Nintendo 64 do najprzyjemniejszych nie należy. Ale grać się da. Natomiast ta wersja Duma jest naprawdę fajna, bo jest to wyjątkowo inna wersja od wszystkich innych. No, pewne są ograniczenia wynikające z ilości pamięci, jaką ma cartridge, a jest to tylko 64 MB, dlatego też poziomy wymagają biegania, ciągłego biegania w tą i z powrotem. OK. I co, mogę zapisać grę? Nie, nie mogę chyba zapisać gry. Dopiero pewnie zapisze mi się stan, jak skończę poziom. Także trochę, kurczę, to potrwa. To nie jest tak jak w Dumie na PC-ta, że tutaj od razu... OK, tu jest level, dobra. Mamy mapkę, także spoko. OK, mamy niebieski klucz. I co, możemy wrócić na dół do windy i znaleźć niebieskie drzwi, które gdzieś tutaj były. No musiały gdzieś tu być, dobra, niebieskie drzwi. Otwieramy. Można też używać strajfowania w tym triggerami, ale to się jakoś chyba naprawdę skomplikowanie trzeba trzymać tego pada w tym momencie. Kurde, mam 1 punkt życia, także bardzo możliwe, że zaraz zginę. Tutaj otworzyłem sobie... O kurczę! Kurde, zginąłem. Także nie wiem, czy ja Wam pokażę, jak te save'y działają, bo nie przeszedłem nawet pierwszego poziomu. Ale może spróbuję uruchomić w takim razie jakiś ten baseball czy coś tam. Tam będzie chyba łatwiej. All Star Baseball. On też podobnież obsługuje control pack i tu podejrzewam, że będzie łatwiej nam jakiś stan gry zapisać. Controller pack. O, nie, popatrzcie, nawet widzicie, że jest tutaj save z Duma 64, także tam się coś zapisało, jakiś stan gry, więc nie muszę Wam udowadniać, że Control Pack działa. Ja jestem zadowolony, działa, bardzo się z tego powodu cieszę. Jeśli chcecie zobaczyć sobie więcej gierek, tak jak mówiłem, odpalanych z tego kartridża, to zapraszam na ten stream, bo tutaj chyba więcej odpalać już gierek nie będę. Jestem z tego zakupu bardzo zadowolony. W końcu będę mógł zagrać w jakieś inne gry. W końcu mogłem zagrać w jakieś inne gry na Nintendo 64 i Wam w sumie ten ED64 mogę polecić. Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do zostania jednym z przyjaciół Retrogralni. Zapraszam do odwiedzenia naszego serwera Discordowego. O subskrypcji kanału chyba nawet już wspominać nie muszę. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.